Hej, Systeny, witam was do Ten 7. W kolejnym odcinku z Mario Forever Let's The World Series. Pora w takim razie na świat V. Świat wulkaniczny. Wygląda groźnie na mapie świata i też taki jest, ale chyba sobie damy radę. Tutaj, jeżeli chcecie pójść po ten power up, czy tam one up, to polecam najpierw pokonać tamte brosy, a dopiero później po niego pójść, jak widać. Jak będziemy jednocześnie unikać pocisków brosów, bullet billi i pewnie jeszcze tej roślinki, co tam strzela, to może być trochę trudno nie otrzymać obrażeń. Tutaj nowy rodzaj przeciwnika, czyli lakitu rzucający spajnimi. O, chyba właśnie spajni pożar innego spajniego. Przeskoczmy w ten sposób i mamy już checkpoint. Dobra, brosy są za nami, a bile są przed nami, musimy uważać. Dobra. Podobu, no nie pokonamy ich kulą ognia, ale już trudno. Na szczęście, jak widać, tu jesteśmy w stanie pokonać. Tu z tego co wiem, na dole po prostu mamy monetkę do wybicia. Zgadza się, tak, spajni sobie poszły, po prostu znudziło im się. Uwaga na te platformy, wygląda jak zwykle platformy, które sobie wolno opadają, a jak na nie skoczymy, to jak widać zaczynają opadać dużo szybciej. Uuu! Lakitu się zasłonił innymi spajnimi i go nie dosięgłem od razu kulą ognia. To było mądre z jego strony, muszę przyznać. Nie wiem, co ja tu zrobiłem. Zapomniałem, że mam czekać na platformę. To... Dobra, dajcie mi chwilę spokoju, co? Lakitu nie wyszedł, świetnie. Udało się. Jakoś się udało przeżyć. Aczkolwiek, no nie powiem, prawie się zabiłem w tamtym momencie, bo za bardzo się pośpieszyłem. A miałem czekać na platformę. I teraz mamy wulkano w końcu. V jak Volcano, prawda? No i Mario wchodzi do lawy, tak to wygląda. No i mamy ucieczkę przed lawą, klasyk, prawda? Już to znamy z oryginalnego Mario Forever. Mamy oczywiście ikonkę Mario i pokazaną lawę, by wiedzieć mniej więcej ile czasu mamy. Albo ile nie mamy, zanim zginiemy. Coś, czego nie lubię w tego typu etapach, ogniste roślinki, ciężko później nie oberwać, szczerze mówiąc. Dobra. Ledwo mnie ta platforma porwała, ale skoro mnie porwała, to nie będę narzekać. O! Wygląda na to, że się zdematerializował tam pocisk. Być może jednak jest jakieś ustawienie, żeby te roślinki nie mogły nas tak trafić w każdym miejscu, tylko jak na przykład kula ognia wyleci wysoko do góry, to się dematerializuje. Byłoby w porządku. Coś, czego też nie lubię. Platformy powinny się respawnować, szczerze mówiąc, bo inaczej już w tym momencie nie mogę nic zrobić. To zaraz wracam. Dobra. Próbujemy. Tutaj mamy na szczęście power upa. Może jednak skoczymy z tej strony, bo czasami nie wiadomo, czy zostaniemy porwani przez trampolinę, czy przez platformę i się okazuje, że nagle zostaliśmy porwani, kiedy myśleliśmy, że jednak tak nie będzie. I przez to możemy właśnie zginąć. W sumie wydaje mi się, że jak zaczniemy od checkpointa, to łatwiej jest później, jeśli chodzi o czas, bo teraz lawa dopiero teraz płynie, z tego co słyszę. A tak to płynie za nami cały czas. Weźmiemy sobie grzybka. No oczywiście, jeżeli byliśmy szybsi przed checkpointem, to i tak raczej nie ma znaczenia takiego. Bo i tak zdążymy pewnie. Ale jeżeli byliśmy bardzo wolni i zginęliśmy po zdobyciu checkpointa, to mamy ten plus, że przynajmniej tym razem mamy dużo więcej czasu. I tak, rzeczywiście chyba jest tak zrobione, że zostają unicestwiane te kule ognia tych roślinek, jeżeli są za wysoko. Bardzo dobrze, ponieważ zdarzało się w niektórych etapach, z tego co pamiętam, że była taka ognista roślinka, która strzelała do góry
I gdzieś tam kula ognia leciała wysoko do góry i nagle jak się wspinałeś w takim pionowym etapie, to obywałeś znikąd kulę ognia, bo nie mogłeś przecież przewidzieć, gdzie ta kula ognia będzie. Więc cieszę się, że tutaj Dimayo Weebu temu zaradził. Jak kula ognia za wysoko wyleci, to znika po prostu. Bardzo mądrze. Przynajmniej tak to wyglądało. No i teraz pora na najtrudniejszy etap z wszystkich tutaj 4. Pora w takim razie na etap autoscrollowy. Tutaj mamy one-upa. Zawsze jest, więc bierzemy go. Zaczyna się niewinnie, ale poziom robi się coraz szybszy i niestety z tak szybką kamerą, jeżeli nie wiemy dokładnie co zrobić i gdzie, to po prostu otrzymamy obrażenia. Musimy mniej więcej wiedzieć, co nas czeka, jak na to zareagować. Te platformy też spadają, na co uważamy oczywiście. No na przykład tutaj mamy Lakitu rzucającego kolczatkami. Jak jesteśmy za wolni i nie wiemy, że tutaj będzie, to zapewne oberwiemy. Bo już nie będziemy mieli gdzie uciekać, jak Lakitu zacznie rzucać tymi kolczatkami. Tak samo tutaj, ale jakoś się udało jego mościa ominąć. I tutaj jest najgorszy moment przed checkpointem. Pora na checkpoint. Super. No i cóż, tak jak przed checkpointem, to po prostu pokazałem już nagranie, gdzie mi się udało, gdyż było trochę śmieci, zanim się udało. Było trochę tych faili. No tak samo będzie od checkpointa, też pokażę udaną próbę, ponieważ myślę, że nie ma sensu pokazywać kilkanaście razy, jak ginę, więc będzie ta udana próba. No i dobrze, w tym momencie mamy one-upa na checkpointem. Tak jak one-up na początku poziomu, ten one-up jest tutaj zawsze. Nie ma, że jak zginiemy raz, czy ileś tam razy, to już go nie będzie nigdy, więc to jest plus. Minus za to, że mamy wulkany strzelające magmą. Niestety te kule magmy lecą losowo i czasami możemy po prostu nie być w stanie zrobić uniku, jeżeli będziemy mieli pecha. Tutaj na szczęście mamy Starmana. Możemy nawet dzięki niemu nabić trochę żyć, ponieważ Lakitu rzuca nas spajnymi, jak widać zresztą. Tutaj musimy tak dobrze przeskoczyć. To nie jest łatwe, ale osiągalne. No. Tutaj od razu polecam przeskoczyć nad tymi wrogami, żeby ich olać. I jakoś się udało. Już myślałem, że spadnie to na mnie, ale na szczęście nie. Chociaż pewnie myślę, że już Mario w tym momencie byłby odporny. Mam nadzieję. No zdecydowanie nie jest to łatwy poziom. Na szczęście mamy darmowe one-upy przy checkpoincie na początku etapu, więc mamy właściwie nielimitowane życia. Możemy sobie nabić więcej tych żyć dzięki Starmanowi po checkpoincie. I pora na zamek. Fajnie byłoby mieć jakiś power-up. Tutaj nie wiem, co się dzieje, czemu lawa... Coś brakuje z tą lawą, jak widać. Jest powietrze pod tą lawą. Dziwnie to wygląda. Pusta przestrzeń. Zamek mi wygląda w sumie jak ten w pierwszym świecie w oryginalnym Mario Forever. Bardzo lubię tam klimat w tamtym zamku, więc jak najbardziej jest to na plus, moim zdaniem. No dziwnie to wygląda, nie wiem co tu się popsuło, no, ale jak widać wszędzie jest za mało tej lawy. No i mamy labirynt. Super Mario Bros. 1. Bodajże najpierw idziemy środkiem. Później chyba najwyżej? Tak. I chyba później po prostu dołem. Dobrze. Tu bodajże musimy wybrać środkową rurę. Możemy też użyć Bullet Billy stamtąd, żeby tam przedostać się na górę, ale nie jest to konieczne. Trochę tutaj poison mushroomów. Wybijmy sobie je, ale oczywiście ich nie bierzmy. No i tutaj musimy wskoczyć. Tak. Świetnie. I mamy checkpoint. Pierwsze koty za płoty. Poczekajmy chwilę, aż te podobu nie będą już skakać. No tak, tutaj to raczej chyba po prostu zaszujemy, bo i tak otrzymaliśmy obrażenia już. Dobra. Aha, power up za power up, fajnie.
Ale się udało stąd uciec, tylko chwila. Pokonajmy może te bullet bille, co? Trochę tu wąsko, ani słowa. Tutaj raczej nie przejdziemy. Miło byłoby pokonać tego Billa, jak sądzicie. Świetnie. I tu mamy też dość skomplikowany labirynt. Bodajże tak, wchodzimy najpierw tu. Później nie idziemy po te monety na dole, tylko idziemy dalej tu. Schodzimy i tym razem idziemy na górę. Dobra, udało się. Jeżeli niestety wybraliśmy złą drogę, to usłyszymy specyficzny śmiech, którego chyba wcześniej nie słyszałem. Majo. I będziemy musieli powtórzyć tamten moment. Bodajże też uważać, żeby nie wybijać bloku, jeżeli źle wybraliśmy, bo wtedy już nie będzie power-upa z niego, tylko po prostu będzie pusty. Więc tylko jak już dobrze wybierzemy drogę, to wybrać, uderzyć właśnie w ten blok z power-up. No i pora na Bowsera. Tutaj głównym problemem będzie to, że jak widać mamy wulkany, które strzelają magmą, tym razem jednak magma jest bardzo wolna. Z jednej strony to dobrze, ponieważ nie musimy mieć super dobrej reakcji, żeby jej uniknąć. Z drugiej jednak strony zajmuje ona przez to sporo miejsca na ekranie, ponieważ tak wolno leci. I może się okazać, że jak czegoś unikamy, to nas zablokuje. Jednak tak długo jak nie jesteśmy... Jak nie próbujemy na siłę zanieść Bowsera i mamy na przykład kwiatka, żeby go ranić, to raczej jesteśmy w miarę bezpieczni, gdyż mamy dużo czasu, żeby uniknąć właśnie magmy. No i dobrze, tutaj nie wiem co zrobiłem pod koniec, ale udało się. Tylko teraz nie oberwać, co? Majo, wychodź stamtąd, zanim cię zaleje tak magma. Dobra. Licząc z tego, że ząbałem, to bym powiedział, że w miarę prosty boss. Tak długo jak nie próbujemy na siłę go zanieść, to nie jest tak źle. I mamy animację zniszczenia zamku. Chciałem się spytać, czy jest na zasadzie, że losowo tak magma leci. Może być, że wolniej niszczymy zamek albo szybciej, ale z tego co widzę, to zawsze te kule magmy trafiały zamek. Być może lecą w różny sposób, ale tak, żeby zawsze wylądować na zamku i tak. Świat V ukończony. No jak już mówiłem wcześniej, V jak Volcano. Bodajże mówiłem. No muszę przyznać, nie był to łatwy świat, szczególnie ze względu na poziom trzeci, ale nie licząc etapu trzeciego, myślę, że nic takiego, aż takiego złego. No jak słyszymy właśnie wulkaniczny, pełen lawy, kul ognia, to możemy się spodziewać czegoś arcytrudnego, ale nie było aż tak źle, bym powiedział. Także grało się jak najbardziej przyjemnie. Kolejny będzie świat W. Na pierwszy rzut oka dosyć typowy świat, ale widzę, że później robi się większa rozpierducha. Nie podobają mi się te bro. Na pewno nie będzie łatwo z nimi. Być może wy jak water, że woda, no, czyli też jak w jak woda, water, ta sama litera na początku. No, w sumie jest jeden etap wodny, ale czy od razu? Nie wiem. Zobaczymy zresztą. To byłoby na tyle w tym odcinku, pora na pakiet pozorem. Pozdrawiam te osoby. Polaku Czaba, Wojta, Zadosła domagała, Dave Żadwa, Noewi FPS-owi, Penguins, miałem do Hedgehog, PKPS, Nelson X, Nimszczak, bez nazwy już błądnik Pomidor, Cross Game.pl, Piotr YouTube, Michała, X-Kemy, X-Ganszy, Nazista, Kup, Szymak, K12, Cross 11, Bartek ADM, Explaki, Baczefire, Persi, 14, Szymeczek.pl, Mikołaj Games, Danno Deus Zapenio, Tomek 8389, Bandax, Janek 06, Filibusa, Muś, Majo Forever, Toksyczny Jebaka, Captor, Nazyć, Mastercard, Kaloryfer, Majo, Hesia Fox, Zosia, Zef, Mich 11, Tachik, Stewoker, 617, Filipoxa, Ivsie, Bandax, Smajka, BWM, Kenzo, Kreślik, 89. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!